To, co nazywamy rzeczywistością, jest tylko sposobem, w jaki nasz aparat poznawczy interpretuje drgania pól kwantowych. Czas i przestrzeń to kwestie umowne. To narzędzia, które wymyśliliśmy, by odnaleźć się w nieskończoności. Tutaj jest punktem styku wieczności i chwili. Wyobraź sobie nocne niebo, na którym nie ma nic, ani chmur, ani gwiazd, ani księżyca. Gdzie zaczyna się odległość? Od twojego oka do czego? Do miejsca, w którym nic nie ma? Nie zmierzysz próżni, jeśli nie znajdziesz punktu odniesienia. Z czasem jest podobnie. Przeszłość istnieje tylko w twojej pamięci, przyszłość w wyobraźni i wcale nie musi się wydarzyć. Domowy kot nie zna pojęcia godziny. Rozróżnia tylko dzień i noc. Światło, które mówi teraz żyjemy. Ciemność, która mówi teraz śpimy. Tak było i z nami, zanim wymyśliliśmy kalendarze i zegary. Mierzyliśmy czas wschodem i zachodem słońca, przepływem rzeki, dojrzewaniem owoców. Czas i przestrzeń są jak linie na mapie. Nie istnieją w naturze, tylko w naszych umysłach. Fizyka powie, czas i przestrzeń nie są absolutne, lecz względne, albowiem zależą od obserwatora. To podstawowe odkrycie ogólnej teorii względności. Czasoprzestrzeń nie jest tłem, ale elastyczną tkanką, która zakrzywia się pod wpływem masy i energii. W rzeczywistości zawsze jesteśmy w jednym punkcie, w chwili obecnej. Ale prawda nie potrzebuje linijki ani zegara. Prawda zawsze jest tu i teraz. Liczy się tylko świadomość chwili. To nie ty jesteś w czasie i przestrzeni. To czas i przestrzeń są w tobie. Światło jest najstarszym podróżnikiem we wszechświecie. Jego najmniejsza cząstka, foton, to bezmasowa iskra energii, która nigdy się nie zatrzymuje, nie zna ciężaru, nie zna odpoczynku i nie zna czasu. Dla fotonu droga od odległej gwiazdy do twojego oka trwa 0 sekund. Dla nas podróż fotonu trwa miliardy lat, ale w jego własnym czasie nie upływa ani sekunda. Jakby punkt początkowy i punkt końcowy były jednym. Światło nie zna wyjątków. Zawsze biegnie z tą samą prędkością, jakby wszechświat wpisał w jego naturę absolutną miarę istnienia. Jest też posłańcem. Każdy promień niesie w sobie informację o gwieździe, która go wysłała i o drodze, którą przebył. Być może dlatego można odnieść wrażenie, że światło pamięta ciebie, bo od zawsze wiedziało, gdzie jesteś. A jednak my widzimy zaledwie ułamek, 3,5% całego widma fal elektromagnetycznych. Światło to paradoks. Raz zachowuje się jak fala, innym razem jak cząstka foton.
To fundamentalna zasada mechaniki kwantowej. Dwa oblicza tej samej rzeczywistości. Ale tak jak foton nie przestaje być falą, a fala fotonem, tak ty nie jesteś tylko ciałem, ani tylko duszą. Jesteś czymś więcej. Jesteś lustrem. Jesteś kluczem. Jesteś mostem. Jesteś świadomością, która spina oba te światy. Przenieśmy się na kolejny poziom, od cząstek do struktury rzeczywistości. Poznaj naukową i duchową koncepcję holograficznego wszechświata jako pomost między fizyką kwantową, duchowością wschodu i mistyką serca. Wyobraź sobie, że każda część zawiera w sobie całość, że w kropli wody drży ocean, że w jednym atomie zakodowana jest cała galaktyka, a w twojej świadomości cały wszechświat. Tak właśnie działa hologram. Nie jest kopią rzeczywistości. Jest rzeczywistością zakodowaną w świetle. Naukowcy tacy jak David Bohm i Karl Pribram pytali, czy świat, który widzimy, nie jest projekcją czegoś głębszego, czegoś, co nie ma formy, ale skrywa w sobie informacje. A może ty sam jesteś takim hologramem, odbiciem całości, małym wszechświatem, który niesie w sobie wszystko? Nie jesteś cząstką, jesteś całością, chwilowo zapisaną w jednej formie. W buddyzmie Mahajany mówi się, że istniejemy jak odbicia w sieci Indry. Każdy z nas jest klejnotem, który odbija wszystkie inne. Nie ma oddzielnych istnień. Jest jedno, które poznaje siebie przez wielość. To dlatego nie jesteś tylko sobą. Jesteś lustrem, które pamięta całość, a każde twoje doświadczenie karmi świat. Czy piekło to tylko mit? A może piekłem jest rzeczywistość, w jakiej teraz żyjemy? Świat materii, ograniczeń, bólu i pragnień. Świat, gdzie tli się światłość źródła, ale rozproszone na miliardy iskrzących fraktali. Tyle, ilu jest ludzi. Każdy niesie w sobie odłamek prawdy, pamięć całości. Ale gdy te cząstki spotykają się, zaczynają się w sobie odbijać, jak nieskończone zwierciadła w sali luster. Każde odbicie tworzy nowe, a każde nowe odbicie rodzi energię. Tak powstają chmury z ludzkich myśli, słów i czynów. Lekkie i białe, gdy panuje zgoda. Ciężkie i ciemne, gdy rodzi się spór. Jasna energia to wolność, to obfitość, to harmonia, to przestrzeń twórczości, sztuki karmiącej duszę i odkryć naukowych, które zmieniają świat. Ciemna energia zatrzymuje się w niższych warstwach, a potem wraca burzą gniewu jako konflikt, rewolucja, wojna. Z rozproszenia powstaje iluzja oddzielenia. Ty, ja, inni.
choć w istocie wszyscy jesteśmy jednym światłem. A raj może jest bliżej niż myślisz. Po drugiej stronie czasu i przestrzeni, w rzeczywistości zbudowanej z antymaterii, z którą łączy cię twoja świadomość, gdzie panuje wieczna harmonia i ład. Dla mistyków to Bóg, dla naukowców prawda. Dwa różne języki, ta sama rzeczywistość. Dlaczego więc te dwa światy, materii i antymaterii, ciała i duszy, nie mogą się spotkać? Dlaczego nie mogą się przenikać? Przez wieki nasz świat mierzony był w prostych liniach i równaniach. W takiej rzeczywistości człowiek opierał się na sile mięśni. Dziś wyręczają nas maszyny, a logika komputerów coraz śmielej zastępuje nasz rozum. Ale żadna technologia nie zastąpi miłości, tej siły, która nadaje sens naszym decyzjom i tworzy fakty. Warto więc poznać swój mózg, zanim będzie za późno. Lewa półkula odpowiada za analizę, język i liczby. To chłodna kalkulacja. Logika patrzy na świat prawym okiem. Prawa półkula odpowiada za obrazy, emocje i metafory. To miłość, która obserwuje rzeczywistość lewym okiem. Każde oko widzi inaczej, ale dopiero razem tworzą pełny obraz. Tak jakby natura chciała, byśmy patrzyli na siebie wzajemnie w odbiciu, żeby miłość oceniała logikę, a logika miłość. Bo logika bez miłości staje się chłodną maszyną, bezwzględną, a miłość bez logiki ślepą wiarą, bezsilną. Dopiero w harmonii dają pełnię człowieczeństwa. Wyobraźnia łatwo mnoży iluzje, które, jak rozbudowany ułamek, komplikują rzeczywistość. Ale im bardziej świat plącze się w fantazjach i opowieściach, tym bardziej potrzebujemy prostoty. Kiedy miłość zawodzi, otwieramy prawe oko logiki i pytamy: czy naprawdę warto modlić się do martwego obrazu? Czy nie lepiej dostrzec życie w morzu, w człowieku obok? A gdy logika oschle odrzuca wiarę, pozostaje miłość, która podpowiada, że czasem prawda kryje się głębiej niż fakty. Dlatego w algorytmie wiary najpierw jest rzeczywistość, potem iluzje, a dopiero na końcu rezygnacja z prawdy. Bo nie tracimy nadziei, tej potęgi prowadzącej ku nieskończoności. Posłuchaj muzyki. Nie możesz jej dotknąć ani zobaczyć, a jednak istnieje. Czujesz, kiedy jest dysonansem, a kiedy harmonią. Tak samo jest z rzeczywistością. Dopiero wtedy, gdy oboje oczu, logiki i miłości, otworzą się szeroko, zobaczymy całość i poczujemy harmonię, która prowadzi do raju. Kiedy wracamy do źródła, prawda przestaje się dzielić, jak ułamek, który znalazł wspólny mianownik, jak ocean, który stał się jedną taflą wody. Wtedy pokój nie jest rozejmem po bitwie, lecz naturalnym stanem świadomości, dostrojonej tak, że wszyscy rezonują tym samym obrazem rzeczywistości.
Wystarczy spojrzeć na drugiego człowieka i wiedzieć, że myślimy tak samo. Bez słów, bez lęku, bez walki. To jest rezultat przemiany i każdy z nas może jej doświadczyć. Twoje oczy rejestrują zaledwie ułamek promila całego spektrum fal elektromagnetycznych. Twój słuch kończy się na 20 000 herców, tam, gdzie natura zaczyna śpiewać pieśni dla innych stworzeń. Twój dotyk rozpoznaje tylko część częstotliwości drgań materii. To, czego nie dostrzegasz, nie przestaje istnieć. Światło niewidzialne dla oka nadal przenika przestrzeń. Dźwięki niesłyszalne dla ucha nadal wibrują. Twoje zmysły nie pokazują całej rzeczywistości. Pokazują jej wąski wycinek, tak jak filtr, który zasłania prawdę. A może ją chroni? Mówi się, że wiedza wytycza granice, ale wyobraźnia je przekracza. Jest jak wiatr pod twoimi skrzydłami. Unosi cię ponad horyzont zdarzeń, ponad mapy, które zna intelekt, w przestrzeń, gdzie granice rozpływają się w świetle. Wyobraźnia prowadzi ku temu, co jeszcze niewidzialne, ku temu, co czeka po drugiej stronie lustra. Kiedy otworzysz się na tajemnicę, kierowany czystą intencją, wtedy zobaczysz to, co prawdziwe i wieczne. Tutaj kończy się wędrówka przez pojęcia, a zaczyna powrót do domu, do prostego życia, w którym każdy gest może być modlitwą, a każde spojrzenie wyrazem miłości. Przebudzenie to zgoda na to, aby twoje wewnętrzne światło rozpaliło się pełnym płomieniem.